Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach. O częstych błędach popełnianych w aranżacji wręcz i w trakcie remontu, podczas tego remontu. Powiemy o tym, jak się do remontu przygotować, co zrobić, aby on przebiegał sprawnie, bez nerwów, a mieszkanie wyglądało ładnie i było praktycznie. Powiem o tych błędach dlatego, aby Was wyczulić, żebyście ich nie popełniali. To są najczęstsze błędy, które niestety ludzie robią, wykonują, a których można uniknąć. Jeżeli się do tego remontu dobrze przygotujemy. Ja nazywam się Marek Suchocki i prowadzę stronę aranżacjawręcz.com.pl. Zaczynamy. Na błędach należy się uczyć, ale w tym przypadku lepiej uczyć się na błędach cudzych niż swoich, ponieważ te niestety mocno bolą. W trakcie remontu musimy podejmować wiele ważnych decyzji. Musimy rozmawiać z fachowcami, z ludźmi w sklepie na temat rzeczy, na których niekoniecznie musimy się znać. Dlatego tak istotne jest, abyśmy do danego remontu naprawdę dobrze się przygotowali pod względem logistycznym, pod względem projektowym i zakupowym. Postaram się tutaj Wam powiedzieć o tych błędach zgodnie z harmonogramem prac, czyli jak dokładnie przebiega cały proces od zakupu mieszkania, domu, poprzez projekt, poprzez prace remontowe, przygotowanie się do tych prac remontowych, aż po współpracę z fachowcami. Czyli będzie dokładnie krok po kroku powiedziane, jakich błędów w danym momencie musicie się wystrzegać. Ok, no to zaczynamy w takim bądź razie. Pierwszy błąd, który często jest, naprawdę bardzo często popełniany, to brak odbioru technicznego danego mieszkania lub pobieżny odbiór techniczny. No, żeby rozpocząć ten remont, musimy mieć co remontować. Jeżeli kupujemy mieszkanie od dewelopera lub dom od dewelopera lub wybudowaliśmy, to musimy sprawdzić, czy to mieszkanie, te wnętrza są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i z tym, co kupujemy, z naszą umową. Czy to się zgadza faktycznie, czy wymiary ścian są takie, jak się umówiliśmy, pomieszczenia. Dlatego najlepiej na taki odbiór techniczny iść z fachowcem. Czy to z architektem, czy z kierownikiem budowlanym, czy z inspektorem budowlanym. Najlepiej z kimś, kto się na tym zna. Ale oczywiście możecie to zrobić sami. Przy czym musicie się dobrze do tego przygotować. Musicie wcześniej wziąć Waszą umowę, dokładnie ją przeczytać kilka razy, wypisać sobie pytania, jakie macie lub wątpliwości, jakie macie do danego dewelopera, poczytać trochę na ten temat, co należy sprawdzić w mieszkaniu, w domu. Chodzi o równość ścian, podłogi, o ciąg komina, no i też przygotować się pod względem narzędziowym. Konieczne jest, abyście na taki odbiór domu, mieszkania poszli w ciągu dnia. Jeżeli jest to zima, no to wtedy, kiedy jest widno, ponieważ zdecydowanie więcej zobaczycie niż przy świetle sztucznym. To jest jedno. Druga rzecz, musicie zabrać kilka narzędzi. Jest to przede wszystkim jakaś miara, długa miara albo dalmierz, albo najlepiej jedno i drugie. Następnie łata, czyli taka poziomica długa, minimum 2 metry. Kolejne, dobrze mieć pion na sznurku, żeby sprawdzić równość ścian. Poza tym zwykłą zapalniczkę, dzięki której sprawdzicie, czy jest dobry ciąg w kominie wentylacyjnym. Również przyda się taka zwykła piłeczka, którą będziecie mogli położyć na posadzce i sprawdzić, czy nie turla się ta piłka, czyli czy te posadzki są proste, nie są gdzieś, nie ma jakiegoś pochyłu.
Nie będę teraz omawiał tego, jak dokładnie należy sprawdzać dane mieszkanie, ponieważ jest to temat na osobny odcinek. Ja napisałem kiedyś artykuł na ten temat. W komentarzu czy tam w opisie dam link do tego. Zapraszam, zagłębcie się trochę w ten temat, bo naprawdę jest to pierwszy punkt, który musicie dobrze wypełnić, aby później mieć jak najmniej pracy. Jeżeli mamy już co remontować, to przechodzimy do dalszego etapu. Drugi, częsty błąd popełniany w trakcie remontu, a tak naprawdę jeszcze przed remontem, to późne szukanie fachowców budowlanych. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach dobra ekipa budowlana, dobry fachowiec ma tak naprawdę często na rok wcześniej zajęte terminy. Ja nie mówię absolutnie tego, że fachowcy, którzy już mają wolne terminy od razu, to są źli ludzie, źli fachowcy. Nie, absolutnie. Może się zdarzyć, że ktoś im wypadł, jakiś klient zrezygnował, oni przyjechali za granicę i potrzebują teraz nowej pracy, ale jeżeli chcecie kogoś sprawdzonego, kto działa na rynku już od lat i wiecie, że dobrze działa, to naprawdę najlepiej już rok wcześniej się z nim umawiać i ten termin sobie zapisać. I teraz automatycznie przechodzimy do trzeciego błędu, często popełnianego przed remontem jeszcze wnętrz. To jest brak umowy z fachowcem. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak często to się zdarza. Ja wiem, że temu człowiekowi dobrze z oczu patrzy, że wy jesteście ufni, ale nie wolno już robić takich rzeczy, że umawiamy się tylko na słowo. Mimo że słowna umowa to też jest umowa, ale dużo trudniej do udowodnienia. W takiej umowie musicie wyszczególnić cały harmonogram prac. Harmonogram płatności. Jeżeli macie projektanta, dołóżcie do tego projekt i wpiszcie, że dana praca ma być wykonana zgodnie z projektem. Jeżeli są jakieś zmiany w projekcie, musicie to też wypisać. To jest naprawdę bardzo ważne, bo niestety wiele osób się przekonało o tym, taka umowa w trakcie remontu, to świętość jest niestety. Gdy już mamy tą ekipę, mamy z nimi podpisaną umowę, przechodzimy do meritum, do naszego projektu. I teraz powiem Wam, jak dla mnie chyba o jednym z największych błędów popełnianych przez ludzi w trakcie remontu i w trakcie aranżacji wnętrz. Chodzi o brak pomysłu na mieszkanie, a tak naprawdę o brak wykonania projektu funkcyjnego mieszkania. Każdy projektant, każdy architekt, który rozpoczyna projekt, zaczyna od projektu funkcyjnego. Oczywiście rozmowa jest z danym klientem, ale jeżeli chodzi o taką techniczną rzecz, to wykonuje projekt funkcyjny. To jest taka świętość. Wy nie musicie korzystać z projektanta, z architekta, ale powinniście zrobić ten projekt funkcyjny. Dzięki niemu będziecie wiedzieli, gdzie ustawicie sofę, fotel, zmywarka, gdzie będą wszystkie meble, urządzenia stałe. Będziecie, jeżeli to dobrze zrobicie, najlepiej to rozrysować w skali, widzieli, ile macie przejścia między jednym meblem a drugim, ile Wam zostanie miejsca na choinkę. Dzięki takiemu projektowi będziecie też wiedzieli, jak zrobić, jak poprowadzić instalacje elektryczne. Naprawdę od tego wszystko się zaczyna i to jest ważne. Spójrzcie na ten rysunek, który Wam tutaj pokazuję. Ważne jest, abyście dokładnie i jak najwięcej szczegółów wyrysowali na tej swojej kartce. Wiele osób wie, oczywiście przystępując do remontu, co chce zrobić, ale mówi tak, aha, tu będzie ubikacja, tu będzie kabina prysznicowa, a tu właśnie jakaś sofa. Ale czy ta ubikacja, czy ta kabina prysznicowa będzie 80 na 80, 100 na 100, już tego nie wrysowuje, już tego nie bierze pod uwagę i później wychodzą problemy. Dlatego ten projekt funkcyjny jest tak istotny, abyście wrysowali na kartce każde urządzenie, zaznaczyli, ile ono ma centymetrów i wtedy zobaczycie, czy wszystko to, co planujecie, zmieści się w tym wnętrzu. Powtórzę jeszcze raz, ale naprawdę to jest bardzo ważne. Rozpoczynamy remont już taki stricte od projektu funkcyjnego.
Gdy to już mamy zrobione i wiemy, co chcemy zrobić, mamy pomysł na to mieszkanie nasze czy dom, to przechodzimy do 5. punktu. 5. punkt, również często gdzieś powtarzający się, to jest błąd, to jest brak listy zakupowej. Tak jak wspomniałem, może wiecie, gdzie kupicie daną kabinę, może wiecie, ile ona będzie kosztowała, może nieraz sobie zapiszecie, ale powinniście to wszystko bardzo dokładnie wypisać. To powinno być zrobione w ten sposób, że piszecie pomieszczenie, przykładowo łazienka, potrzebuję kabinę prysznicową 100 na 100, link do tej kabiny lub sklep, gdzie kupuję, cena. Potrzebuję płytki takie i takie, ile metrów, zapas, plus 10%, cena. Taka lista jest nam potrzebna do tego, aby zrobić kosztorys. Za chwilkę o tym powiem, bo to jest drugi główny taki punkt i bardzo często się spotykam z tym. Jeżeli mamy taką listę, ona nam bardzo mocno ułatwi w pracy, w logistyce wszystkich towarów, w tym, aby po prostu ten remont sprawnie przeszedł. No dobrze, powiedzmy, że mamy tą listę zrobioną, wyszczególniliśmy wszystko, ale naprawdę wszystko, to przechodzimy do kolejnego punktu, o którym przed sekundką wspomniałem, o którym jest to błąd kluczowy. Brak kosztorysu remontu. Na pewno wiele razy albo Wam się zdarzyło, albo słyszeliście od kogoś, że słuchaj, ja planowałem ten remont, że będzie kosztował tyle, a tak naprawdę to raz tyle wyszło, albo nie wiem, 50% więcej. Dlaczego? Bo ludzie, mimo że liczą, bo każdy oczywiście z nas gdzieś przewiduje albo ma jakąś kwotę przygotowaną na dany remont, mimo że liczą, że będzie coś kosztowało, nieraz sobie wpiszą na kartkę, główne takie punkty. Fachowiec chce wziąć 20 000, na płytki wydam 5 000, oświetlenie wydam 5 000 złotych. Ale nie wpisują wszystkiego. Dobrze wykonany kosztorys jest bardzo drobiazgowy. Tu pomaga nam nasza ta lista zakupowa. Jeżeli ja mam dobrze wykonaną listę zakupową, to wiem, oświetlenie tyle, ceramika tyle, armatura kosztuje tyle, ale do kosztorysu dopisujemy pracę fachowców, stolarza, dopisujemy szczegóły, na które może nie zwrócilibyśmy uwagi, ale na przykład kontener na gruz potrzebujemy, tak? Potrzebujemy farby. Wiele osób się dziwi, że na dom koszt farb może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. To jest niebagatelna kwota przy całym remoncie. Wypisujemy wszystko, a wszystko to jest to, co nam przychodzi do głowy. Potrzebujemy listwy między panelami, to wpisujemy te listwy. Potrzebujemy przecież żarówki, potrzebujemy gniazdka i włączniki. Ile osób mówi, tam gniazdka, przecież to kosztuje parę złotych, 10 złotych. No tak, jedna sztuka. A ile ich mamy w domu? Tak więc naprawdę należy wpisać wszystko. Drzwi? Fajnie, ale to, że otwory do drzwi łazienkowych potrafią kosztować 150 zł, tego już nikt nie liczy. To są materiały wykończeniowe. Druga rzecz to materiały budowlane. Tu należy usiąść z fachowcem i porozmawiać z nim, co będzie potrzebne. Ja wiem, że nie wszystko można przewidzieć, ale dany fachowiec, jak ma praktykę, to na pewno w 80-90% powie dokładnie, co będzie potrzebował i mniej więcej ile to kosztuje. Wpiszcie to do Waszego kosztorysu. Musi on być naprawdę bardzo dobrze, bardzo solidnie zrobiony, po to, aby nie stanąć w trakcie prac i powiedzieć, kurczę, nie mam więcej już pieniędzy, a tutaj fachowiec ciągle woła do mnie, panie, ale daj pan 100, daj pan 2, bo ja potrzebuję jeszcze to zrobić czy tamto. Dlatego naciskam, aby to bardzo dokładnie zrobić. Podsumujecie wszystko, cały ten kosztorys, to niestety należy dodać jeszcze ostatnią pozycję. Plus 10% nieprzewidziane wydatki. Tak to jest, że mimo, że przewidzicie, wydaje Wam się już wszystko,
to jeszcze wyjdzie w trakcie pracy. Albo Wy może zmienicie zdanie, że ok, chcieliście klamkę kupić za 50 zł, a tutaj Wam się podoba bardziej jednak za 70 zł i ta kwota gdzieś rośnie. Dlatego ta ostatnia pozycja również musi się znaleźć w tym naszym kosztorysie. Ja robię w ten sposób kosztorys, że swoją listę zakupową mam w Wordzie. Wypisane, ile czego potrzebuję, metrów, sztuk, co to jest za pozycja, link, jeżeli to jest sklep internetowy, plus cena i uwagi. Zaraz powiem też, dlaczego potrzebne są te uwagi. A jak już mam podsumowane te wszystkie kwoty, czyli oświetlenie wychodzi 15 tysięcy, płytki kosztują 15 tysięcy, to już wrzucam do Excela, gdzie oczywiście automatycznie mi się to wszystko zlicza, no i wiem, ile to wszystko, co zaplanowałem, będzie w przyszłości kosztować. Ok, mamy kosztorys, wiemy, ile to będzie nas wszystko kosztowało, przechodzimy do szczegółów takich bardziej aranżacyjnych. Błąd, który niestety zdarza się, a jest bolesny, to jest źle zaprojektowana instalacja elektryczna w domu. Czyli taki projekt oświetlenia. Zachęcam do zobaczenia, bo nagrałem wcześniejsze odcinki na temat projektowania oświetlenia włączników i gniazdek. Zachęcam do tego, aby się z tym zapoznać. W linkach, linki również podam do artykułów, które napisałem na ten temat. Ale tutaj powiem Wam o jednej takiej ważnej kwestii, na którą musicie zwrócić uwagę. Najważniejsi w domu jesteście Wy. I nie zdawajcie się, jeżeli chodzi o instalację elektryczną, na swoich fachowców, na swoje przyzwyczajenia, tylko na to, aby Wam się żyło wygodnie i dobrze. Co to znaczy? Musicie pomyśleć, co będziecie w danym miejscu robić. Do tego potrzebny jest ten nasz projekt funkcyjny. Jeżeli tam wszystko dobrze rozrysowaliście, to jest Wam już dużo łatwiej. Wiecie, że tu macie biurko, oczywiście przy biurku potrzebujecie gniazdka. Wiecie, że tu macie sofę, przy sofie będę siedział z laptopem, potrzebuję gniazdko. Tu będzie stała choinka. No to będzie stała choinka, to ja potrzebuję też do niej gniazdko. To są takie rzeczy, dzięki dobrze wykonanemu projektowi funkcyjnemu będziecie od razu intuicyjnie wiedzieli, gdzie co potrzebujecie. I wtedy ta instalacja elektryczna będzie dobrze pociągnięta. Nie będziecie mieli w przyszłości przedłużaczy, czy jakichś tam problemów, że brakuje Wam gniazdek lub jest niewygodne włączanie, wyłączanie światła. Kolejny 8. punkt, który szybko opowiem, ponieważ jest on również powiązany z projektem funkcyjnym, to źle zaprojektowana kuchnia. No nie bez kozery się mówi, że kuchnia jest sercem domu i jeżeli spędzacie tam dużo czasu, czy gotując, czy przebywając z rodziną, bo macie taką możliwość, to musi ona być bardzo dobrze zaprojektowana. Jeżeli w Waszym projekcie funkcyjnym wrysowaliście, tylko meble kuchenne, ale nie wyszczególniliście, co gdzie będzie stało, gdzie lodówka, gdzie zmywarka, gdzie będziecie mieli blat roboczy i jak duży, no to jest błąd. To jest błąd, ponieważ przez to nie będziecie wiedzieli, gdzie szuflady umieścicie, gdzie potrzebujecie gniazdka, gdzie potrzebujecie dodatkowe oświetlenie. Naprawdę uwypuklam to, aby dokładnie w tym swoim projekcie funkcyjnym wyrysować wszystkie urządzenia i wszystkie meble, jakie chcecie, aby w kuchni się znalazły i gdzie one się znajdą. Ok, przechodzimy teraz do błędów związanych bardziej z samym remontem wnętrz niż z aranżacją. Wielkim błędem jest brak harmonogramu zakupu materiałów. Naprawdę jest strasznie frustrujące i denerwujące, jak fachowiec Wam powie, wiecie co, ale ja nie mam co robić, albo odchodzę gdzie indziej na 2-3 dni, tydzień, bo nie mam materiałów potrzebnych do tego, aby ten remont przeprowadzać. Dlatego konieczne jest, aby z danym fachowcem usiąść
I po to znowu wracam do naszej listy zakupowej i do tej tabelki, gdzie mamy miejsce na uwagi, aby z nim usiąść i porozmawiać. Kiedy Pan będzie potrzebował płytki? Kiedy Pan będzie potrzebował oświetlenie, a kiedy Pan będzie potrzebował ceramikę czy armaturę? Wpisujecie sobie te daty i ja i tak zachęcam, aby dane rzeczy przyjechały 2-3 dni wcześniej. Dlaczego? Może się zdarzyć, że akurat czegoś w sklepie brakło. Wiadomo, jak jest z kurierami, może się opóźnić dostawa, no i znowu będą niepotrzebne nerwy. Dlatego zamówcie to, zorganizujcie to w ten sposób, aby to było 2 dni, 3 dni wcześniej. Ale nie przesadzajcie, bo też niestety zdarza się w ten sposób, że okej, no przecież wiem, że będę potrzebował płytki, kupuję te płytki, bo są. I teraz przyjeżdża to 3 tygodnie przed czasem, płytki są ciężkie, jest ich dużo i teraz fachowiec się denerwuje, bo nie ma frontu robót, musi przenosić te rzeczy, nie daj Boże jeszcze uszkodzi coś i jeden do drugiego ma wtedy pretensje. Dlatego to musi być logistycznie wszystko dobrze zgrane, cały ten nasz remont. Materiały wykończeniowe są po Waszej stronie i Wy za nie odpowiadacie, jeżeli chodzi o zakupy. Zaraz powiem dlaczego, ale materiały budowlane, jeżeli macie na tyle zaufania, znacie fachowca, możecie jemu powierzyć, bo on wie, kiedy będzie potrzebował jaki materiał budowlany. Najlepiej jest, tak jest no i najwygodniej dla nas i dla niego, jeżeli on pojedzie do sklepu, kupi wszystko, Wam przedstawi rachunki. Jeżeli albo nie macie zaufania, albo nie lubicie w ten sposób postępować, to jedźcie z tym człowiekiem do sklepu, widzicie, co on kupuje, płacicie za to i tyle. No to co ten człowiek kupi, no to już jest po jego stronie, żeby wiedział, że żeby nie brakło mu jakiegoś materiału do dalszego remontu. On kupuje materiały budowlane, Wy wykończeniowe, ponieważ jeżeli, nie daj Boże, fachowiec kupi Wam płytki o innym odcieniu, a zdarzało się już tak, i je przyklei, no to kto do kogo będzie miał pretensje? Wykończeniówka jest zawsze po Waszej stronie. 10. błąd, notorycznie powtarzany, jest to zbyt późne zamawianie drzwi, mebli czy schodów w trakcie remontu. Często zamawiane te rzeczy są prawie na sam koniec, na samym końcu, a niewiele osób sobie zdaje sprawę, że na takie elementy bardzo długo się czeka. I nie mówię tutaj o dniach, tylko tygodniach, a nawet miesiącach, ponieważ na meble można czekać takie typu kuchnia, meble pod zamówienie 8-12 tygodni nawet, w zależności później z czego są wykonywane, ale fotel, sofa również czekamy po 6-8 tygodni. Drzwi, ktoś myśli, jadę do sklepu, do hipermarketu i kupuję. No dobrze, ale jeżeli chcecie jakiekolwiek inne te drzwi, to też jest czas oczekiwania 4, 6, 8 tygodni. Dlatego musicie zamówić to wcześniej, bo niezwykle frustrujący jest fakt, że macie remont skończony, a tu dopiero meble będą za 3 tygodnie i będziecie dopiero mogli kończyć jakieś drobiazgi w tym remoncie i się wprowadzać. No albo właśnie nie możecie się wprowadzić, bo nie macie łóżka, nie macie gdzie spać, nie macie żadnej sofy, no i znowu musicie czekać kilka tygodni. Najlepiej, optymalnie jest takie rzeczy zamawiać jeszcze przed remontem. Najlepiej takie miesiąc przed remontem z założeniem, jeżeli remont będzie na przykład trwał 2 miesiące, z założeniem, że te meble, ta usługa ma być wykonana za 3 miesiące. I wtedy dany stolarz, dana firma, o której kupujecie, zamawiacie, ma czas, aby spokojnie zrobić, przygotować te meble, te schody, a Wy nie martwicie się, że staniecie w trakcie remontu i powiecie, kurczę, no a teraz muszę czekać, bo nie mam mebli i nie mogę dokończyć listrzy podłogowych położyć. Kolejny błąd. Spodziewam się, że niektórzy ludzie mogą być oburzeni, ale błąd, który niestety wprowadza często bardzo złą atmosferę przy remoncie, w trakcie prac, to jest patrzenie fachowcom na ręce.
I ja nie mówię, absolutnie nie sugeruję, żeby nie sprawdzać danego człowieka, żeby nie móc się zapytać, a dlaczego pan to zrobił w ten sposób, a nie w inny sposób, dlaczego nie skontrolować, tak, czy jest to zgodne z projektem. Nie, absolutnie nie. Chodzi mi o to, żeby nie siedzieć cały czas nad danym człowiekiem i dosłownie, a tacy niektórzy ludzie bywają, za kołnierza zaglądać jemu na ręce, czy on wszystko dobrze wykonuje, ponieważ no, w takim momencie zazwyczaj popełni błąd. Człowiek też ma jakieś swoje nerwy, też lubi robić w swoim tempie i wtedy, jeżeli ktoś cały czas zagląda na ręce, dopytuje, gdzieś tam docinki jakieś rzuca albo nie daj Boże jest mądrzejszy od tego fachowca i mówi, jak to ma zrobić, no to wkradają się niepotrzebne nerwy i faktycznie można wtedy coś zepsuć. Powiem Wam szczerze, że zrobiłem, na pewno nadzorowałem ponad 100 remontów i w większości z nich w trakcie prac wyszło coś nie tak. Ale w większości z nich inwestor nawet o tym nie wiedział. Jeżeli jest dobry, sumienny i sprawdzony fachowiec, to on to zauważy, kurczę, no nie wyszło mi, no kto nie pracuje, ten się nie myli. I jak on zobaczy, że no jest coś nie tak, to poprawi. Jak jest projektant, to też nie idzie od razu, nie powinien przynajmniej iść od razu do inwestora i palcem wytykać, tylko temu fachowcowi powiedzieć, słuchaj pan, zobacz, no tutaj nie wyszło coś, tak? Trzeba to poprawić. Jeżeli jest człowiek myślący, fachowiec sprawdzony, no to na pewno poprawi, no bo on też chce żyć, też nie chce się denerwować, kłócić. Jeżeli faktycznie jest coś źle zrobione, to dlaczego miałby tego nie zrobić? No i nie poprawić. A jeżeli ktoś siedzi cały czas docinki, mówi, poprawia danego fachowca, no to naprawdę szkoda naszego zdrowia i czasu. Ten remont nie dość, że ma być sprawnie przeprowadzony, to chociaż on jest zawsze stresogenny, ale to żeby był związany z jak najmniejszą ilością tych nerwów, tego stresu. 12. już błąd, który zdarza się notorycznie. Jest on związany bardziej z aranżacją wnętrz, z błędem w trakcie aranżacji wnętrz niż samym remontem, ale wpływa mocno na remont, a szczególnie później na poprawki. To jest brak sprawdzania koloru na żywo. O co chodzi? W dzisiejszych czasach jest normalne, że kupujemy wiele rzeczy przez internet, a przynajmniej oglądamy, sprawdzamy. No dobrze, tylko jeżeli ja chcę kupić sofę, powiedzmy przez internet, płytki przez internet, to ten odcień, ten kolor naprawdę w rzeczywistości może być inny. My mamy jakieś ustawienie monitora, pójdziecie, zobaczycie daną rzecz na drugim monitorze, może to całkowicie inaczej wyglądać. Dlatego ja nie zachęcam, ja to za chwilkę też opowiem na ten temat, ale nie zachęcam do zakupów internetowych, materiałów wykończeniowych i mebli, ponieważ bardzo często bywa w ten sposób, że później przychodzi coś, co nie spodziewaliśmy się. Jeżeli chcecie kupić jakiś mebel, idźcie do tego sklepu, zobaczcie daną sofę, jak wygląda w świetle dziennym w tym kolorze. Jeżeli nie będzie, niestety w dzisiejszych czasach tak jest, że teoretycznie wszystko jest w sklepach, ale no może nie być akurat tego modelu, to przynajmniej zobaczycie próbnik danego materiału, danej tkaniny w tym kolorze i będziecie wiedzieli, czy Wam się to podoba, czy chcecie tak zrobić, czy nie. To samo tyczy się koloru ścian. Wiele osób, na pewno sami widzieliście to nieraz, idzie do sklepu, do jakiegoś hipermarketu, ogląda farby, o powiedzmy Dulux, jakaś farba, no ładny kolor, dobra, biorę. No i co? I w domu na ścianie wygląda całkowicie inaczej. No a to jest normalne i naturalne, że będzie wyglądało inaczej. Koniecznie musicie sprawdzać kolory na swoich ścianach, w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Po to są wzorniki farb, żeby przyłożyć do ściany, zobaczyć jak światło pada i jaki ten odcień będzie. Wy macie większe, mniejsze okna. Będzie światło padało w południe w ten sposób, wieczorem w inny sposób. Dlatego po to jest ten wzornik, aby go przyłożyć do ściany i stwierdzić, czy Wam się ten kolor podoba, czy nie. Tutaj powiem tylko jedną taką małą uwagę, że kolor wzornika i kolor na ścianie będzie taki sam, przy czym zawsze na ścianie będzie wydawało nam się, jakby był on o jeden ton ciemniejszy, ponieważ na próbniku jest
mały skrawek, a no, ściana ma dużą połać i wtedy wydaje nam się ten kolor ciut ciemniejszy. Dlatego należy zwrócić na to uwagę. Jeżeli nie chcemy zbyt ciemno, to może lepiej wybrać z wzornika jeden ton jaśniejszy kolor. No to jak już wywołałem wilka z lasu, to powiem o kolejnym problemie, który często występuje. Myślę, że coraz częściej będzie występował. To jest zakupy materiałów wykończeniowych przez internet. Uważam to naprawdę w dużej mierze za błąd. Ja wiem, że w sklepach internetowych jest często dużo taniej i okej, również kupuję, ale nie zachęcam i nie polecam. Ja nie kupuję takich materiałów wykończeniowych jak płytki, jak panele, meble tak samo odradzam. Jeżeli jest możliwość, idźcie do tego sklepu, porozmawiajcie z fachowcem, szczególnie jeżeli robicie sami dany remont. To jest niezmiernie istotne, aby porozmawiać z danym człowiekiem w sklepie. To są naprawdę ludzie doświadczeni, mają praktykę, umią doradzić, podpowiedzieć Wam. Jasne, są oni od tego, żeby tam zarabiać, sprzedawać, ale już w dzisiejszych czasach każdy wie, że dany klient wróci kiedyś albo poleci. Dlatego on jest po to też, żeby Wam doradzić, podpowiedzieć, a może takie rozwiązanie będzie lepsze albo inne. Oczywiście za czas i wiedzę należy zapłacić, ale summa summarum może to wyjść na korzyść, ponieważ znowu ten człowiek, ten sprzedawca pomoże Wam w logistyce, w dostawie, ściągnie dane płytki na czas, nie będzie Wam wysyłał wcześniej, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma potrzeby, żeby 2-3 tygodnie płytki leżały w mieszkaniu czy domu, tylko umówi się z Wami, aha, w ten dzień chcecie, dobrze, dostawa jest, nie musicie się martwić. A niestety, jeżeli zamawiacie płytki, ceramikę z internetu, to są kruche rzeczy. Często, naprawdę często przychodzą uszkodzone. No i co wtedy? Musicie odsyłać. Koszty transportu, braknie Wam 2 paczki płytek. Koszty transportu 2 paczek płytek to jest tak jak za paletę, 100 kilkadziesiąt złotych. I tak naprawdę później się okazuje, że no niestety nie było to znowu aż tyle taniej, niż ja bym to kupił w sklepie stacjonarnym. Dlatego należy się zastanowić. Ja uważam to za jeden z większych błędów, zakupy internetowe przez internet materiałów wykończeniowych. 14. błąd, który ludzie mogą sobie w ogóle nie zdawać sprawy, że jest taka możliwość i że popełniają ten błąd. To jest brak ubezpieczenia remontu i brak zabezpieczeń domu, szczególnie domu, przed kradzieżą, przed złodziejami. O co chodzi? Jasne, każdy z nas wie, że fajnie mieć ubezpieczone mieszkanie, dom, jak już się wprowadzi. Ale naprawdę wiele razy się zdarzyło, że no coś fachowcowi nie wyszło, zalał sąsiada, albo ktoś wnosił materiały remontowe, uszkodził drzwi jakiejś sąsiadowi. No i w takim przypadku już Wy się nie martwicie, macie po to te ubezpieczenie. Każdy większy ubezpieczyciel, solidna firma ma w swojej ofercie takie ubezpieczenia. Nie kosztuje to naprawdę bardzo dużo, a wręcz jest to ułamek, jeżeli chodzi o kwotę remontu, a śpicie wtedy spokojniej. To jest jedno, jeżeli chodzi o jakieś szkody wywołane w trakcie remontu, ale spotkałem się i to już niejednokrotnie z tym, że były włamania do domów i podczas remontu. I to nie tylko kradziono materiały jakieś wykończeniowe czy narzędzia, ale zrywano wręcz kable elektryczne po to, żeby przytopić to na miedź. I teraz człowiek, który miał już położone całą instalację elektryczną, musi na nowo kupić te kable, a druga rzecz zapłacić elektrykowi za to, aby on to położył. No, drugi raz musi tą swoją usługę wykonać. Warto się zastanowić, warto przemyśleć i ubezpieczyć ten dom czy mieszkanie. Ostatnim błędem, który chcę poruszyć, jest częsta zmiana decyzji. Specjalnie mówię o tym na końcu, ponieważ dotyczy to całego przebiegu remontu, ale również aranżacji wręcz, projektu wręcz. Nic tak nie podnosi kosztów, jak zmiana częsta decyzji, niezdecydowanie. I kosztów finansowych, i czasowych.
Po pierwsze, dany fachowiec, który będzie 5. raz poprawiał daną rzecz, może już do tego nie mieć serca. Po drugie, a zdarzało się tak, może przerwać pracę, ponieważ powie, no słuchajcie, ja jestem umówiony już na inną pracę. Jakiś czas obiecałem, że na pewno będę w tym terminie, a tutaj robimy w koło to samo. Dlatego powtórzę, jak ważne jest te nasze pierwsze ustalenia, ten nasz projekt funkcyjny, trzymanie się tego. I nie mówię absolutnie tego, że nie można czegoś zmienić w trakcie, ale nie, żebyśmy daną rzecz cały czas powtarzali. Po to jest ten nasz projekt funkcyjny. Po to przygotowujemy się do całego remontu, aby później on przeszedł sprawnie i szybko i bez nerwów. Niestety błędów aranżacji wnętrz jest zdecydowanie więcej. I aranżacji wnętrz i przy remoncie. Ja powiedziałem tutaj tylko te najczęściej powtarzające się i te, które mogą nas najbardziej zaboleć, przede wszystkim finansowo. Najważniejsze jest to, abyśmy się dobrze przygotowali do danego remontu. Najlepiej już rok wcześniej zacząć o tym myśleć. Rok wcześniej zamówić daną ekipę fachowców, podpisać z nimi umowę, zacząć projektować, czy to samemu, czy z projektantem, architektem i przygotowywać już pomału listę zakupową. Jeżeli dobrze przygotujecie się do remontu, wierzę, że on pójdzie Wam sprawnie, szybko i bez nerwów. A to jest chyba najważniejsze, żebyśmy na końcu usiedli i powiedzieli: fajnie, naprawdę podoba mi się, jest ładnie zaprojektowane, tak jak chciałem i poszło to wszystko sprawnie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy to, co powiedziałem, jest dla Was przydatne. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję. No a na ten moment dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia i cześć!